Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam przepis, który jest w mojej rodzinie już od ponad 50 lat. Na tradycyjne, pyszne pączki. Mięciutkie i rewelacyjne. Zapraszam na przepis. Przygotowanie pączków zaczynamy od zrobienia rozczynu z drożdży i do tego celu mam 10 deko drożdży, czyli jedna kostka. Wkruszam ją do miski. Dodajemy do nich łyżkę mąki, łyżkę cukru i 3 łyżki ciepłego mleka. Mieszamy. Rozczyn przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut. Robimy dalej pączki. Oddzieliłam sobie już 7 żółtek od białek i białka nie będziemy wykorzystywać w tym przepisie, ale spokojnie możemy je zamrozić. Ja zazwyczaj zamykam je w woreczku strunowym i piszę na wierzchu, ile było sztuk. Wtedy łatwiej mi dodać cukier. Do misy robota wrzucamy 7 żółtek, jedno całe jajko, opakowanie cukru waniliowego około 30 g i 150 g normalnego cukru, szczypta soli. Ubijamy na puszystą masę. Jajka nam się pięknie utarły. Zmienię teraz końcówkę. I będziemy dodawać mąkę. Kilogram mąki pszennej. Dolewamy również pół litra ciepłego mleka. Na przemian z mąką można. Do wyrobionego już ciasta dodajemy nasze wyrośnięte drożdże. I ponownie wyrabiamy. Ciasto już prawie gotowe. Dodajemy jeszcze 100 g roztopionego i lekko przestudzonego masła. Na koniec już wyrabiania dodajemy kieliszek spirytusu. I wyrabiamy jeszcze raz. Ciasto wyrobione. Musi być naprawdę porządnie wyrobione. Ja dosyć długo je wyrabiam. I przełożę sobie do trochę większej miski. Ta moja misa od robota jest dosyć mała, a ciasto będzie podwajało swoją objętość, więc może mi stąd wylecieć. I przykrywamy ściereczką. I odstawiamy do wyrośnięcia
na około godzinę. Musi podwoić swoją objętość. Ciasto postało 45 minut i już jest pełna miska, więc dłużej nie będę już czekać. Stolnicę sobie już przygotowałam. Podsypię mąką, nic nam nie przywierało. Delikatnie wyjmę ciasto. Ciasto jest bardzo mięciutkie i delikatne, naprawdę bardzo fajne. Jest jak puszek. Nie będę całego rozwałkowywać naraz, bo mi braknie stolnicy, więc sobie podzielę. Ciasto rozwałkowujemy nie za cienko, na około centymetr. I wykrajamy foremką albo szklanką kółka. To już wielkość zależy od tego, jakie pączki lubicie. Czy duże, czy mniejsze. Na pączki dajemy po łyżeczce dżemu. Ilość zależy od tego, jakiej wielkości macie pączki. Sami musicie zobaczyć mniej więcej, ile uda Wam się w środku zmieścić. Nadzienie oczywiście może być całkowicie różne. Może być to dżem, może być nutella, może być budyń, ser. Co lubicie. Dobrze sobie ręce obtoczyć w mące, opruszyć. Wtedy się nie będzie ciasto lepiło do palców. Ciasto zlepiamy z jednej strony, jak najlepiej. I zlepieniem układamy do dołu. Ja sobie już przygotowałam tackę wysypaną mąką. I tak robimy z wszystkimi pączusiami. Zostawiamy trochę odstępu między pączkami, bo one jeszcze troszkę urosną, zanim będziemy je smażyć. Pierwsza tacka gotowa. Musimy ją nakryć ściereczką. Niech sobie dalej pączki rosną, jak będziemy robić kolejne. Tak jak poprzednio przy oponkach i chrustach, nalałam do rondla olej świeży, około 1,5–2 litry i już go zagrzałam. Nie wiem, czy jest tak do końca gotowy, więc spróbuję na kawałeczku ciasta. Już prawie. Jak się usmaży ten kawałek, będzie gotowy. Kawałek ciasta usmażony, więc olej jest już gotowy. Pączki już odrobinę podrosły. Pierwsze. Możemy je wrzucać na olej. Uważajcie delikatnie, żebyście się nie poparzyli. I nie za dużo naraz, bo jak widzicie, one już od razu rosną. Pączki smażymy z obu stron na jasno-brązowy kolor. A następnie wyjmujemy na talerz wyłożony papierem do pieczenia, żeby ociekły.
Pączki smażymy na nie za dużym ogniu, żeby nam się nie spaliły. Musicie zobaczyć sami po pierwszym smażeniu, czy odrobinę zmniejszyć, czy tak zostawić. Jeszcze tylko obtaczamy pączki w cukrze, pudrze i możemy zajadać. Są naprawdę pyszne i mięciutkie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, udostępniajcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę. Próbujcie zrobić takie w domu. Na pewno Wam posmakują. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!